To co, Tomasz, dojechaliśmy do naszego miejsca docelowego. Dojechaliśmy cało i zdrowo. Wielkopolska przywitała nas nie tylko ciepłotą w sercu, ale też wszędzie. Dokładnie tak. Jest okropnie, ale zarazem wspaniale. O czym my dzisiaj będziemy gadać? My będziemy gadać o wzornictwie w zasadzie. I o rzeczach dawnych. O rzeczach dawnych. Tak. O rzeczach dawnych, o latach 30. Art Deco? Streamline? Okej. Co to było? No, nurty w designie, przemysłowym tak naprawdę. Lata 30., więc w Stanach działy się różne rzeczy. Drapacze chmur, wieżowiec Chryslera. Pociągłe linie, smukłe, geometria. Geometria, symetria, piękne materiały, piękne wykończenie, czyli z zasady nurt dla bogatych. Dla bogatych. A Streamline? Hołd dla prędkości, proszę pana. Owale, kształty, łzy, kształt krople. łzy, krople, właściwie nie łzy. Łzy to możemy mieć my dzisiaj pod wieczór. jest taka szansa. Ale krople, tak. A co by było przykładami takich samochodów? Żeby tak to razem? No, Art że Deco i takie Streamline? the best of the best, no. Nie wiem, może Tatra? Która? 87, 77. Kord może Czyli po mamy drugiej stronie. i Europę, i Stany? Mamy i Europę i Stany. Okej. Ale nie ma szans tego zobaczyć na żywo. No, Chyba, że Jay Leno. Tak. Czyli poza tym nie? Poza tym raczej No to, nie. To chodźmy do dzisiejszego tematu. O nie, to Kord i Tatra T87. W Polsce? Dzień dobry. Witamy. Jak mówiliśmy, przyjechaliśmy do Wielkopolski na zaproszenie naszego gospodarza, pana Zdzisława. Poznaliśmy go w zeszłym roku w zasadzie na 43. Bielskim Beskidzkim Międzynarodowym i tak dalej, i tak dalej. Tam przyjechał tą wspaniałą Tatrą. Tomek zna się z panem Zdzisławem jeszcze troszkę dłużej, natomiast właśnie wtedy zapytaliśmy, czy byłaby możliwość, bo prawda, nigdy w życiu już tego pewnie nie zobaczymy, tego zresztą też. A pan Zdzisław powiedział, oczywiście, przyjeżdżajcie, zapraszam. Jesteśmy tu już drugi dzień, jest nam bardzo przyjemnie, jest nam bardzo miło i dzisiaj pokażemy wam coś, co jest tylko w Stanach do porównania i do zobaczenia w tym samym miejscu. Więc ja już robię miejsce dla Tomka, on się odkleja i naprawdę dzisiaj obejrzyjcie to do końca, a jak wam się podoba, to możecie też nawet zasubskrybować ten kanał, może coś napisać. Niemniej jednak dzisiaj jest najgęstsze z gęstych, lepiej nie będzie. Nasz pomysł na to dzisiejsze spotkanie i na film, który wam kręcimy, jest taki, że chcemy w jakiś sposób udowodnić i zaprezentować, że te dwa pojazdy, chociaż niedostępne nigdzie na jednym rynku w danym czasie, chociaż ich daty produkcji się nakładały, są tak naprawdę porównywalnymi produktami. Porównywalnymi, chociaż bardzo innymi, chociaż ich główne założenia konstrukcyjne i marketingowe w zasadzie są zbieżne, tylko zostały osiągnięte zupełnie innymi środkami. Myślę, że zaczniemy od Tatry, gdyż jest to nasza ukochana marka, jakby z tych, które znamy oczywiście. Tak, nie mam wyjścia, muszę się z nim zgadzać, inaczej bym mnie wyrzucił z mojego projektu. To jest nasz projekt. Do rzeczy. Do rzeczy. Tatra jest drugim najstarszym producentem samochodów na świecie. Została założona w 1850 roku przez Ignaca Szustale w ówczesnym Nesseldorfie w Czechach, obecnie Koprzywnica. Od granicy polsko-czeskiej 70-60 km. I teraz tak, pierwotnymi produktami ówczesnej firmy były bryczki, po czym wagony, tabor kolejowy. Ale już w 1897 roku powstał pierwszy samochód osobowy, jeden z pierwszych w Europie Centralnej, Prezydent. Marka nie nazywała się jeszcze wtedy Tatra, to dopiero zostało przyjęte w 1921 roku. Ten model to Tatra T87. Najwspanialszy chyba, które są w katalogu Tatry. Tak, jest to drugi streamliner w historii marki. Jego poprzednik, czyli Tatra T77, była pierwszym samochodem, który jakby wprowadził rozwiązania techniczne i designerskie, które już tutaj obserwujemy w formie zmodyfikowanej i często ulepszonej. Czyli
Koncepcja jest taka. Mamy dużą limuzynę luksusową i wygodną z chłodzonym powietrzem silnikiem V8 umieszczonym z tyłu. Co stało za ideą umieszczenia całego układu napędowego z tyłu pojazdu? Wiele aspektów. Od powiększenia przestrzeni pasażerskiej dzięki temu, że przez środek nie musiał biec ogromny tunel chroniący wał, po zmniejszenie straty w układzie napędowym, po zmniejszenie hałasu w kabinie, dzięki temu, że cały hałas, cały dźwięk, który generował ten piękny silnik, zostawał za pasażerami, tak? Dodatkowym plusem było zwiększenie przyczepności osi napędzanej w związku z tym, że wszystko mamy tutaj. Rodziło to też oczywiście różne aspekty nie do końca przyjemne, jeśli chodzi o podróżowanie tym pojazdem, ale o tym później. To, co najbardziej rzuca się w oczy w przypadku tego samochodu, to jest oczywiście kształt, który tu mamy, tak? I szczególnie ten schodzący do samego końca tył. Tylna klapa z piękną płetwą, która ma stabilizować pojazd przy wysokich prędkościach. I teraz tak, zastanawiacie się pewnie, że skoro mamy z tyłu silnik, to pewnie bagażnik mamy z przodu. Otóż nie. Bagażnik jest tu. I dostęp do niego jest przez taką ścianę grodziową, przez tylną kanapę. Z przodu mamy trochę technikali, które miały spróbować wyrównoważyć rozkład nacisku masy na osie, który oczywiście w związku z umieszczeniem układu napędowego w tym miejscu tak czy inaczej jest mocno przesunięty na tył samochodu. Z przodu samochodu to, co jest bardzo charakterystyczne przez wiele dekad dla samochodów osobowych Tatry, to trzecie światło centralne. Wiąże się z tym wiele mitów i legend, jakoby to światło miało doświetlać zakręty, być powiązane z układem kierowniczym i tak dalej. Raczej tak nie było. Ten element przetrwał aż do modelu 603, gdzie był wpasowany w ładną blendę, ale nigdy nie był spięty z układem kierowniczym, tak jak chociażby reflektory główne w późniejszym DS-ie. Czas na odklejające rzeczywistość detale. Dwa klaksony wyciągnięte na zewnątrz samochodu. Dlaczego, Bartek? Bo są ładne. O właśnie, po co chować coś, co jest ładne, jak można to wyeksponować, tak? I takich detali mamy tu mnóstwo. Tutaj jest atrapa chłodnicy oleju, która znajduje się z przodu. Idziemy w kolejną gęstość detali. Bartku. Zobaczcie, mówi się o tym, że często współczesne znaczki samochodów logo są duże, przerośnięte. Tatra się jakby niczego nie wstydziła. V8. Idziemy dalej. Ten kształt tutaj, pięknie schodzący aż na drzwi, daje nam jeszcze takie poczucie mocnych lat 30. I tak właśnie było. Nie mamy giętej szyby, mamy dodatkowe szybki takie w słupku A, przed słupkiem A. Właściciel mówi, że widoczność z tego samochodu jest doskonała, że wszystko widać, że nie ma żadnych martwych stref i tak dalej. No i myślę sobie, że bardzo ciekawą kwestią w tym wozie jest to, że on jest jako jednym z pierwszych samochodów w historii wyposażony w szybę dach, który dostarczał jako podwykonawca, dostarczało niemieckie Webasto dla tego samochodu. I z tym szyberdachem, idę do Ciebie, Bartku, wiąże się super historia, bardzo ciekawy detal, który zauważyliśmy dopiero wczoraj. I ten detal widzicie here. Myśleliśmy w przódy z Bartkiem, że może to są jakieś otwory technologiczne lub coś takiego, ale potem pomyśleliśmy sobie, że Tatra by nie zostawiła czegoś takiego. Nigdy w życiu. Wiecie, co to jest? To, proszę Państwa, jest odpływ z wanny szyberdachu, który sobie tu pięknie po rynience spływa. Pokazujesz, Bartek, jak spływa? Tak, spływasz dalej. Tu spływa i to jest ciekawe. Tu jest takie ładne wyprofilowanie, żeby nie spływał na drzwi, czyli spływa już sobie tutaj po trzybiu. Czyli gdy otwierasz samochód, oczywiście jak Pan Bóg przykazał w tą stronę, to tu woda nie płynie Ci do środka, nic nie kapie na Pana lub Panią, którzy wsiadają do tego pięknego wozu. A jak już jesteśmy przy wnętrzu i przy Art Deco, My to często powtarzamy, ale mamy przyjemność pokazywać Wam samochody, gdzie liczymy, że kiedyś będzie taka technologia, że film będzie pokazywał też zapach. Prawda, Tomku? bardzo byśmy chcieli, gdyż zapach jest tutaj kluczowy i piękny. Ten samochód jest po renowacji. Trwała tylko 3 lata. Dokładnie. Niemniej jednak myślę, że nawet zapach jest z epoki. I teraz tak jak mówiliśmy wcześniej na początku z Bartkiem o Art Deco. Zobaczcie sobie na tablicę przyrządów, gdzie jest symetria, gdzie są zegary rozmieszczone w bardzo geometryczny sposób. Font opisujący wszystkie zegary, to jest coś absolutnie pięknego. Nawet
tak zwane glove boxy są dwa po obydwu stronach. Tu mamy jeden i drugi bliźniaczy po stronie kierowcy oczywiście. Pięknych detali jest tu tyle, że moglibyśmy tu spędzić w zasadzie cały ten film, a mamy mnóstwo rzeczy do pokazania, więc skupimy się na rzeczach takich obowiązkowych. Popatrzcie na kierownicę, jak jest zrobiona, to jest oczywiście bakelit, jaka forma jest jej nadana. Tu mamy klakson. Jednym z przepiękniejszych detali w tym wozie są Sunvisory. zielone słoneczniki, a właściwie przeciwsłoneczniki. I tak było w tym samochodzie w 1939 roku, gdy ta konkretna sztuka została wyprodukowana. I teraz tak, dlaczego ona została wyprodukowana w 1939 roku i dlaczego ma kierownicę po tej stronie, pomyślicie sobie. Jest to bardzo ciekawa historia. W Czechosłowacji ruch lewostronny, tak Bartek? Tak jest. Został wprowadzony dopiero w sytuacji, gdy pewien smutny malarz z Austrii przyszedł i powiedział, że chciałby zrobić tu trochę inaczej. Że mu się nie podoba, że się zderza z naprzeciwka z tym, co jedzie. Tak, także wcześniejsze samochody z rynku czechosłowackiego mają kierownicę po stronie prawej, a ten wóz pochodzi właśnie z rynku czechosłowackiego oryginalnie. Czyli jak już sobie rozmawiamy o tym aucie, przyszedł mi do głowy jeszcze jeden wzór tak naprawdę tamtych czasów, Art Deco, generalnie tamtej epoki, który zawsze jak widzę to drże i może mnie wyprowadzisz z błędu, ale ja widzę tutaj bardzo mocne nawiązania do tradycyjnych Zeppelinów, sterowców. No, bardzo ładne skojarzenie, Bartku, i nie wyprowadzę cię z błędu, ponieważ jest to trafne określenie. Jeśli chodzi o konstrukcję tego samochodu założenia, dwóch genialnych inżynierów, czyli Hans Ledwinka i Erich Iberlacher, opracowało ten samochód, ale jeśli chodzi o kształt, wzorowali się na opracowaniach, jakby na wizji węgierskiego inżyniera Paula Żaraja, który był odpowiedzialny za design Zeppelinów. I jest taka koncepcja... Trafiłem. Trafiłeś. Jest taka koncepcja, że wiele marek samochodowych, które wtedy zaczynało przygodę z dbaniem o upływ powietrza, a Tatra była z modelem 77, czyli poprzednikiem, jako pierwsza, korzystało z prac Żaraja. Tatra jako jedyna marka płaciła temu węgierskiemu inżynierowi za to, że mogła używać jego pomysłów, jego idei. Jeśli myślicie też na przykład, że to, że ten samochód jest opływowy i jakby te kształty, ta kropla wody, to jest właściwie jedyna rzecz, która jest w tym samochodzie aerodynamiczna, to tak nie jest, ponieważ dla przykładu cała podłoga, cały spód samochodu jest w pełni zabudowany, jest gładki, jest płaski. Może uda nam się to na jakimś zdjęciu pokazać. Byłoby świetnie. Czyli gdy tym samochodem jedziesz i wysprzęglisz sobie go na luz, na przykład przy 70 na godzinę, to on sobie po prostu pięknie żegluje i tnie powietrze z bardzo małym oporem powietrza. Tnie powietrze z bardzo małym oporem powietrza. Bardzo ładnie. Tak miałem mówić, prawda? Tak, tak, super. Lepiej bym tego nie wymyślił. Co między innymi przekłada się na to, że ten wóz, jak na tamte czasy i tą klasę wielkości, pojemności i tak dalej, osiągów, charakteryzował się bardzo małym spalaniem paliwa. Ponieważ podobno palił średnio około 12,5 litrów na 100, gdzie przy samochodach z mniejszą dbałością o aerodynamikę były to wartości dużo większe. Jakie były osiągi, zapytacie? No więc ten samochód osiągał w latach 30. 160 km na godzinę. I był wtedy jednym z najszybszych samochodów na świecie. Po prostu, koniec. Jaki motor go napędzał do takich osiągów? Jaki motor go napędzał, panie redaktorzu? Panie redaktorze, więc tak, mamy tutaj widlastą ósemkę chłodzoną powietrzem, czyli oczywiście chłodzoną powietrzem i olejem, jak przy każdym silniku, który jest chłodzony powietrzem, z suchą miską olejową, 3-litrowa pojemność, ale silnik generuje niespecjalnie oszałamiające 75 koni mechanicznych. Ale te 75 koni mechanicznych wraz z ideą konstrukcji i tym panowaniem nad powietrzem upływającym dawało właśnie te możliwości, jeśli chodzi o osiągi, spalanie. Prędkość podróżna, którą Tatra podawała za optymalną do podróżowania na autostradach, to jest 135 km na godzinę w 1939 roku na przykład. Co ty na to, Bartek, bo widzę, że masz udar. Tomek, dlaczego to nie jest do końca quirk? Znaczy on wynika jakby z budowy tego samochodu, z umiejętności prowadzenia tego samochodu, pewnej głupoty, może za dużej śmiałości względem tego samochodu, ale my za coś bardzo lubimy ten samochód, prawda?
Tak, gdyż ten samochód w pewnych kręgach jest określany jako Secret Czechoslovakian Nazi Weapon. I teraz tak, być może... Chyba anti-nazi. No, tak, oczywiście, to miałem na myśli. Dobrze. I teraz z czego to wynika? Gdy Niemcy zajęli, oczywiście w pokojowy sposób i sympatyczny, Czechosłowację, to oficerowie Wehrmachtu upodobali sobie te wozy, ponieważ były szybkie, piękne i tak dalej, tak I dalej. nikt nie mógł im zabronić nimi jeździć, Tak. no bo kto? No i teraz tak, jakby pewne kwestie techniczne, o których wcześniej wspomniałem, czyli rozkład mas. Tu jest 63% wagi samochodu na tylnej osi przy pełnym baku, który jest tutaj. Masa tego samochodu to jest niecałe 1400 kg przy tym pełnym baku. I mamy do tego dochodzące takie czynniki jak wahliwa oś łamana z tyłu, która generuje przy skręcie zmianę zbieżności, więc koło się tak może delikatnie wewnętrzne podwinąć na zakręcie. I Tatra robi fikołka. No i tak robiła fikołka z oficerami Wehrmachtu, że Paprykarz szczeciński. dokładnie tak. I Wehrmacht, jakby dowództwo Wehrmachtu wydało oficjalny dokument, w którym zabraniało swoim oficerom podróżować tymi samochodami. I to nie jest mit. I to nie jest żart. Ale z czego to też wynikało? Wynikało to też z tego, że mamy warunki wojenne i nikt prawdopodobnie nie myśli w takich sytuacjach o wyrównanym i bardzo specyficznym ciśnieniu w oponach, które jest wymagane przy takiej konstrukcji, o stanie ogumienia i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Na pewno ci oficerowie, którzy podróżowali tymi samochodami, byli też na przykład absolutnie pod żadnym wpływem na przykład alkoholu, nie chcieli żadnej brawury pokazywać i dlatego potem rolowali Tatrą. Ogromna firma ubezpieczeniowa od klasyków Hagerty, którą zapewne kojarzycie m.in. z ich fantastycznego kanału na YouTubie, nie tak dawno, kilka lat temu, postanowiła zweryfikować ten jakoby mit prowadzenia tego samochodu, jego wywrotności i tak dalej, tak dalej. No I wywróciła Tatrę. I zobaczcie, jak to się skończyło. Super. No właśnie, tak się skończyło. Parę wątków takich encyklopedycznych. Samochód został zaprezentowany w roku 1936 i był produkowany do roku 50. Po drodze zaliczył zaraz po wojnie facelifting, dlatego być może kojarzycie Tatry z nieco innym przodem, trochę wygładzonym, z reflektorami wpuszczonymi w maskę i w błotniki. To jest właśnie model poliftowy, potocznie zwany Diplomat. W trakcie tego okresu produkcji zostało wyprodukowanych 3102 sztuki modelu, z czego 32 sztuki zostały oficjalnie sprzedane w Polsce. Poczyniliśmy pewne próby kontaktu z Czeskim Muzeum w Koprzywnicy i być może uda się nam kiedyś uzyskać odpowiedź, kto zakupił te maszyny, czy to były rządowe zakupy, czy to były prywatne zakupy, co się z tymi samochodami działo, jakikolwiek ślad. Jest to taka kwestia, której nikt nie wie, aczkolwiek przypuszczam, że Czesi mają w swoich archiwach takie dokumenty i być może kiedyś nam uda się je pokazać. Może wszystkie są w Cieszynie. Być może. I teraz tak. Ten samochód został zakupiony przez pana Zdzisława w 2018 roku i jego renowacja w Koprzywnicy, w jednym z najbardziej uznanych i renomowanych firm restaurujących Tatry, trwała ponad 3 lata. Było co restaurować. Było co restaurować. Ale detale o tym świadczą same za siebie. Wóz jest absolutnie w stanie konkursowym. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to 39. rocznik samochodu, czyli jeden z 446 sztuk w tym roku wyprodukowanych. Mamy tutaj taki klejnot w takiej pięknej obsadzie. Dobre porównanie? No niech ci będzie. Dobrze. Więc mamy tak, 3-litrową V8, 2 zawory na cylinder, rozrząd OHC jako jeden z pierwszych w silniku V8, sucha miska olejowa, odlany z magnezu i z aluminium, więc waży 188 kg. Moc 75 koni mechanicznych, no i piękno detali kolejnych, tak? To jest ładny silnik. To nie spodziewałem się kiedyś tego powiedzieć, ale to jest ładny silnik. Bardzo ładny silnik. Oczywiście chłodzony powietrzem, pod spodem dmuchawy, duży układ olejowy. Tu masz zapasowe, proszę pana, świece do swojej Tatry, gdybyś sobie uznał, że warto je przełożyć na przykład. Albo byś te pierwsze musiał komuś sprzedać, oddać, pożyczyć do innej Tatry. Na przykład. Co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze tutaj taką sytuację, że jak w każdym samochodzie z silnikiem chłodzonym powietrzem, pewnym wyzwaniem jest ogrzewanie, więc tutaj jest realizowana przy pomocy spalinowej nagrzewnicy Ebersprechera.
I jak ja sobie patrzę z tej perspektywy tutaj na kolektor pod gaźnikiem, jak on się tak ładnie tam rozchodzi tą swoją wężownicą, to wydaje mi się, że mogłoby to stać w jakimś, nie wiem, na jakimś postumencie, na przykład w jakimś pięknym biurze. Tomek, a co to jest o tu? Tu? Tu. To jest korba, proszę pana. I tą korbę, i gdyby przez przypadek starter zawiódł, co oczywiście nigdy się nie wydarzyło, wprowadzasz sobie tam i sobie korbujesz. I w ten sposób również możesz odpalić swoją piękną Tatrę. Ja na przykład bym to robił nawet czasami specjalnie, tylko po to, żeby sobie tutaj to Pokorbić. pokorbić. Niezła korba. Piękny silnik. Tabliczka znamionowa to jest dopiero bibelot. Jest. Jest tak samo jak kolor. O tak. Gdyż jeszcze o tym nie wspominaliśmy, ale kolor tego samochodu to nie jest jakiś tam wymysł po renowacji. To jest oryginalny i jeden z 3 dostępnych kolorów w tym samochodzie, prawda Tomek? Tak, fabryczna zieleń. Tak, ten samochód tak wyglądał w 1936 roku. To nie jest 39. Jaguar Racing Grease, to jest Grease Green bardziej. Gris? Masz na myśli, że Smardo Jaguaru w takim Tak, kolorze? tak, Okej. na pewno. Natomiast jest to po prostu Czechoslowakian Deep Schwarzwald Forest Green. Być może. No i ta zadnia kapota, jak sobie tu popatrzycie od dołu, przypuszczalnie klepana z jednej blachy. Nie jesteśmy tego w 100% A jeśli pewien, nie, ale jest to tym bardziej majstersztyk, Tak. bo nie widać żadnych łączeń. Mamy tu oczywiście dodatkowe jakby nie zaślepki. Sposób kierowania powietrzem, zarządzania powietrzem w kabinie, przysłony do jazdy zimowej, jazdy letniej. O tym nam wczoraj opowiadał właściciel jako o kwestii eksploatacji tego pojazdu. No i jakby tu jest tak luksusowo. A czemu tam jest jedna szybka, a potem jest jeszcze jedna szybka? A proszę pana, bo tu mamy 2 ściany grodziowe tylne, pomiędzy nimi jest bagażnik, plus dodatkowo oczywiście dzięki temu jest w środku jeszcze ciszej. I luksusowiej. Tak, dokładnie tak. To, co jest bardzo ważne, część tych Tatr jakby w odmętach historii miała podmieniane silniki na nowsze V8, na przykład z modelu 603, tracąc przy tym swoją jakby oryginalność, tak zwane matching numbers, to chyba chodzi o zapałkowe numery, nie? Tak, tak, bardzo dobrze. Twój angielski nigdy nie był tak dobry. Jest improved? Impressive. Dobrze, w porządku. A tu jest oryginalny motor, taki jaki był i ten jaki był. Czyli kolejny jakby plus dla tego egzemplarza i jego wyjątkowej historii i stanu zachowania. Elegancko. Naprawdę elegancko. Czasami nadużywamy tego słowa w naszych filmach, postach, ale ten samochód jest elegancki i to nie jest złośliwość, uszczypliwość czy stosowanie tego słowa w sposób inny niż jego oryginalne znaczenie. Ten samochód jest elegancki. Czy zaprosimy Państwa teraz do wnętrza? Troszkę więcej elegancji, ale może pierwsze skupmy się jeszcze na drzwiach, przy Aha. których już stoisz. Ponieważ być może zastanawialiście się, skoro mamy ten piękny slick i smooth design, to Czemu Czesi to tak skiepścili? dlaczego mamy tu takie zawiasy zostawione na wierzchu? Ciekawe. Pozwól, że się cofnę. Pozwól, że zaprezentuję. Pozwalasz? Pozwalam. Myk. Ponieważ te zawiasy obsługują jednocześnie i przednie i tylne drzwi. Jest impressive po raz kolejny. I ja myślę, że ja wolę, że one są wystające, ale robią coś takiego, niż że są schowane i są osobne pary. To jest właśnie inżynieria dawnych czasów. Po prostu zróbmy to Raz, a dobrze. i lepiej. I przy okazji ładniej. Środeczek, proszę pana? Zapraszam Jak już pana. jesteśmy przy lepiej, ładniej i wspaniale? Zapraszam serdecznie. Dziękuję pan. O, wpuścisz. O, nikt mi nigdy drzwi nie otwierał, ale to w końcu porządna limuzyna. Tu jest tak jakby luksusowo. No, tu jest przepięknie. Więc oczywiście po raz kolejny musimy poruszyć kwestię Art Deco. Lustrzane odbicia. Popatrzcie, to co wam wcześniej pokazywałem, ale tylko odrobinę. Tu jest glovebox, tutaj są prawdopodobnie bezpieczniki pod spodem. No i Jeżeli jakby to Art Deco i ten Streamline, ale bardziej Art Deco nie widzicie, może nie czujecie tego na zewnątrz, no to tu jest taki przewodnik w zasadzie w tych zegarach, jak to powinno być zrobione, czyli symetria, piękne wzornictwo, czcionki, fonty, ramki w zasadzie, owale wokół wszystkich zegarów, na wysoki połysk, wszystko wykonanie, materiały. jest... Tak. Plus ta nienachalna, dla nas klasyczność, dla nich pewnie wtedy codzienność, czyli takie nie białe, a lekko kremowe. No, to jest po prostu
Mógłbym tu siedzieć i tylko na to patrzeć. Nawet nie musiałbym jeździć, chciałbym tu siedzieć i na to patrzeć. Ja bym chciał robić dokładnie to samo. Z ciekawostek mamy tutaj trochę więcej pedałów niż w standardowym samochodzie. Mamy tutaj pedał od centralnego smarowania, mamy tutaj przełącznik nożny do oświetlenia, gdyż tak było często w starych samochodach. No mamy te urocze, jak nasz Bartek, słoneczniki. Można sobie je regulować na odpowiedniej wysokości i tak dalej, tak dalej. No piękny detal, przyznajcie. Pokażemy coś jeszcze ładnego? Myślisz, że kluczyk jest wystarczająco piękny? Tu ci go mogę położyć? Możesz. Tomek, przejeżdżasz z Czechosłowacji do Polski i przewozisz na przykład butelkę absyntu i nie chcesz jej clić. Co robisz? Szybki protip. Protip numer 1. Tutaj jest taka piękna zaślepka, za którą jest po obydwu stronach bliźniaczo i oczywiście symetrycznie, gdyż art deco. Bardzo ładny i dość głęboki, zasobny schowek. I tam możesz pan przewozić swój absynt. Super. Czy absynt jest aby zielony? Aby jest. Pasuje do Tatry zielonej? Oczywiście. Jeszcze jak? Powinien na niej jeździć. No i tak tu właśnie mamy, proszę państwa. Nie, czekaj, to Tatra powinna na nim jeździć. Wiecie, o co chodzi. Aha, że w lewa... Aha, dobrze, nieważne. No i Dajmy im chwilę, niech się jeszcze tym widokiem po prostu tak... nacieszą? Niech wchłoną. Ja też chłonę. I chciałbym też popatrzcie, ochłonąć. jak pięknie spasowany jest ten szyberdach. No tak. Webasto, jak się to mówi poprawnie? Debasto, tak? Debasto. Tak. Webasto wiedział. A jaki tu jest piękny plafonik na górze, tylko chyba im go nie pokażesz z tej perspektywy. A może troszkę. Pan złomnik pewnie by sobie go chciał do domu zabrać. Tu ma przełącznik i tak go włączymy. I świeci. A tu mamy wyłącznik i go wyłączymy. No to proszę pana, to co? Do Do konkurencji? konkurenta zza wielkiej wody. Nie chce mi się być adagoć, Bartek. Trudno, musimy. Ale taka robota. Dla tych 200 osób na kanale musimy to skończyć. Ktoś to musi zrobić. Dokładnie. Idziemy. Go. Tomek, to jak z tym konkurentem? Był konkurentem? No, dzisiaj dowiedziemy tego, że był konkurentem. A to już zrobiłeś tezę, która musi być potwierdzona, tak? Oczywiście, to jest teza i antyteza. Tak nie naukowo, ale mów dalej. Świetnie. Cord 810, czyli amerykański samochód konkurencyjny dla Tatry. O czym później. Zacznijmy od tego, co to jest Cord. Taki kabel. Dokładnie. Zdałeś. 5. Siadaj. Więc tak, mieliśmy takiego pana, który nazywał się Eret Loban Cord i on jest doskonałym przykładem mitu od pucybuta do milionera, ponieważ w wieku 15 lat postanowił rzucić szkołę, a niedługo później jakby zaczął sprzedawać samochody używane, po czym wykupił takie marki jak Auburn, Duesenberg, Stinson, Lycoming i Checker i stworzył sobie też swoją markę Cord. Dobrze, że skończyliśmy studia, nie? Super, Ja warto nie było. skończyłem, ale Ja w sumie też nie. Ale i tak zaczęliśmy i to był duży błąd. duży błąd i popatrz, gdzie mogliśmy być. Dokładnie. Do rzeczy. Do rzeczy. Ten samochód był projektowany jako Baby Duesenberg. Z wielu różnych powodów finalnie został wydany jako Cord. Cord jest o tyle ciekawą marką, że w pierwszym swoim modelu, czyli modelu L29, zastosował jako jeden z absolutnie pionierskich przednich napędów. I oczywiście Cord 810 i jego mocniejszy model 812 z kompresorem również mają przedni napęd. Więc delikatnie różnią się technikaliami od Tatry, ale konstruktorzy chcieli osiągnąć podobne efekty. To, co się rzuca najbardziej w oczy, to trumna, tak? Tam, jak jesteś mafiozem, chowasz swoje ofiary, a potem je gdzieś tam wyrzucasz. Było to dosłownie nazywane w USA jako coffin nose. Ciekawe dlaczego. Ciekawe- Pozwól, że tak zerknę na to. Tak. O, tak. A co się jeszcze rzuca z Bartku z przodu innego? Łzy na padole? Nie, to twoje łzy, ale to z radości, że widzisz Corda. Mówimy oczywiście tutaj o tych łzach, mam na myśli, mam nadzieję. Tak, tak. Tak, więc mamy tutaj te przepiękne, absolutnie przepiękne błotniki, takie Streamline tak krzyczy, że bardziej się nie da krzyczeć w tym miejscu, ale my krzyczymy nad tym detalem, gdyż jest to pierwszy w historii samochód, który posiadał uwielbiane przez nas pop-upy. Tomek, idź tam korbkuj. No dobrze, ktoś musi wykonać tą... Słuchajcie, to oczywiście nie jest elektryka, to jest robione ręcznie, ale biorąc pod uwagę rok tego auta, Jaki rok, Bartku? 36. 36 oczywiście,
to możliwość wyciągnięcia sobie z wielkich błotników lamp, a bez nich masz super gładki samochód, to jest totalny sztos. I jest to jedna z wielu rzeczy, które Kord, ten konkretny model, miał na swoim wyposażeniu jako pierwsze w historii w ogóle ever. Ale śmiesznie, jedno otwarte, drugie zamknięte, jak Tomek bez kawy. Coś w tym jest. Czyli oczko się temu Kordu otwarło? Tak. Czy życzysz sobie z powodów estetycznych, żebym je przymknął? Z powodów estetycznych musiałbyś odejść od tego auta, ale możesz zamknąć tą lampę. I po czym odejść, tak? Tak, To dokładnie. świetnie. No to mamy przynajmniej ustaloną marszrutę. Korbuję. Pięknie. Do tego się nadajesz. Designerem tego samochodu był amerykański, uwaga, designer Gordon Buick. I pierwotnym założeniem, skąd wzięły się tutaj te, jak to ładnie nazwać, szprosy, nie wiem, te linie tu po boku. Ponieważ pierwotnie w założeniach inżynierskich ten samochód miał mieć chłodnicę właśnie tutaj po boku. Zostało to zmienione, chłodnica jest z przodu, ale nie jest z przodu tu, jak w wszystkich samochodach w tamtych czasach, tylko jest z przodu tu w środku. Zaraz sobie to zobaczymy. A czy już, czy potem? Za chwilkę. Dobrze. Mów dalej. Mówię dalej, więc mamy tak, czyli mamy samochód z przednim napędem, silnikiem V8, z tym arcykosmicznym przodem, który tak naprawdę, jak myślisz sobie, jaki samochód mógłby oddawać na przykład charakter i postać a la Capone, to masz jakiś inny pomysł? Łada 2104? Zwalniam cię. Okej. Dalej, idźmy dalej. Popatrzcie. Czy widzicie tu jakieś stopnie i progi do wsiadania? Nie. A dlaczego? Bo ich nie ma. I to jest jedna z kolejnych rzeczy. W Tatrze też ich nie ma, ale Tatra jest bardziej Uziemiona. zamknięta, kompletna, ponieważ tu błotniki są jednak osobnym elementem, tak? Ale to też są jedne z tych elementów dzielących, nie dzielących, wspólnych dla tych samochodów. I teraz tak, jest tu kilka ciekawych rozwiązań pod tytułem cost cutting, tak? Czyli ekonomia. Popatrzcie sobie na felgi. Pomyślicie sobie, ależ piękne art deco, jak oni to wymyślili, jak tu pięknie jest, jak tu piękne są te wycięcia, jakie to jest wspaniałe. Otóż historia była taka. Podczas testów drogowych okazało się, że hamulce się przegrzewają. I trzeba rozwiertać. Bębnowe oczywiście, hydrauliczne. Więc co zrobiliśmy? Znaczy my nie, ale Amerykanie postanowili, to może wytniemy tu takie piękne otwory, które rozwiążą nam ten problem i przy okazji stworzymy arcydzieło sztuki. Natłukliśmy tego już 2000 kompletów, więc szkoda byłoby to teraz z powrotem do huty i na nowo. Więc teraz niech chłopaki w 2023 roku w Polsce cieszą się, jakie to jest piękne, a to po prostu było rozwiązanie problemu. Dalej. Być może jak staniecie sobie o tutaj, to zauważycie, że kształt, chyba będzie lepiej tak, kształt szyb jest lustrzany, ponieważ przednie i tylne szyby są współwymienne, żeby nie produkować kolejnych kształtów, ciąć i tak dalej. Szyby są takie same. Tak, widzimy, możesz dalej. Na pewno? No i tak, tutaj mamy teraz ten tył, który dla Bartka jest trochę kontrowersyjny, ponieważ według niego jest zbyt mało odstrzelony od realiów w porównaniu do odstrzelonego od realiów przodu. No, chyba to widzicie, w sensie kształt, detal, chrom, piękne światła, ale Piękne okno tylne. piękne okno. Natomiast, no, przód kontra tył to jest jakby To przód win, tak? zdecydowanie. Ale popatrz, jakbyś sobie patrzył tu z góry, to znowu masz tutaj tą... No jak oni zrobili ten kształt w tym miejscu, tu, na takiej pięknej krawędzi? Jak oni to wymyślili, Bartek? Ja myślę, że to było dzieło przypadku. Ja myślę, że nie. Tu mamy bagażnik nieduży, który jakby przestrzeń jest, bagaże muszą współdzielić jeszcze z kołem zapasowym. Bardzo ładne są te reflektory. Będziecie to widzieć na zdjęciach naszych nocnych. Pięknie wyglądają, gdy się je zapali. Ale teraz, co jest krytycznego, najważniejszego w tyle tego samochodu? To jest pytanie, Bartek. Skup się. Aha, tak. Tak? Dobrze, chodźcie. Bartek. Popatrzcie. Tu jest takie coś. Będziesz musiał tu podejść, wyobraź sobie. A już mam taki ładny kadr z niebem i auto się świeci, tylko ty tam musisz znowu. No dobra, idę. Wszyscy wiecie, co to jest? To jest klapka osłaniająca wlew paliwa. Bo każdy widział coś takiego w swoim samochodzie. Chyba że żył przed Kordem. Ponieważ
Cord 810 jest pierwszym samochodem w historii, który miał zasłonięty wlew. Właściwie chodzi o korek, tak? To ktoś musiał oczywiście pierwszy kiedyś wymyślić i użyć. I właśnie ten detal jest pierwszy w Cordzie. Zwykły kapsel, nakrętka nie przeszkadzały, ale to po prostu wygląda lepiej. Jest zakryte, jest gładkie, tak? I tak się tu bawimy w Ameryce, W Wielkopolsce, Tomek. w Czechosłowacji. Jedziesz. Model 810 został zaprezentowany w listopadzie 1935 roku. Oczywiście pełne szaleństwo wśród zwiedzających wystawę. Obietnice były takie, że dostawy rozpoczną się od świąt Bożego Narodzenia. Finalnie obsługa skończyła się na kwietniu roku następnego. Produkowano ten samochód tylko przez 19 miesięcy. Mamy 36 i 37 rocznik. Powody są, dlaczego tak krótko, wynikają z pewnych technikaliów, które za chwilkę wam pokażemy. No i oczywiście z wielkiego kryzysu, czyli lata 30. Nie na całej swojej długości były aż tak fantastyczne. Nie oszczędziły nikogo. Nikogo. I teraz tak, model 810 i jego model bliźniaczy 812 były budowane w kilku różnych wersjach nadwozia. To jest samochód typu Westchester, były też samochody Beverly z trochę innym tyłem, były też kabriolety nazywane bodajże Phaeton. Model 812 to jest model, który miał mieć kompresor, czyli sprężarkę do silnika, który zwiększał dość drastycznie moc, o czym za chwilkę też pokażemy, i dodawał kolejne piękne detale w postaci chromowanych rur wychodzących z boku tej pięknej maski. Które mogliście zobaczyć na kordzie z naszego filmu z 44. Międzynarodowego Beskidzkiego rajdu pojazdów klasycznych I zabytkowych. Chociaż nie był to Cord. Chociaż nie był to do końca Cord. Właśnie. W ciągu tych wspomnianych 19 miesięcy wyprodukowano 2972 sztuki. To jest pierwszy rocznik, czyli 1936. Samochód trafił do Polski już po renowacji, która miała miejsce we wczesnych latach 90., w zasadzie na przełomie, bo skończyła się w roku 92. I od tamtego czasu ten samochód jest w takim stanie, jak widzicie na naszych ujęciach. Niewiele mu brakuje, a w zasadzie brakuje mu tylko jednego. Nie jest mój, Bartek. I nigdy nie będzie, Tomek. I tu właśnie płaczę. No i tak, idziemy dalej w przełomowość tego modelu, tak? Żeby uzmysłowić wam jakby kwestię na przykład tego przedniego napędu, to następny, kolejny wyprodukowany amerykański samochód z przednim napędem powstał 30 lat po tym i był to Oldsmobile Toronado. A następny samochód z chowanymi reflektorami to była Corvetta z 1963 roku. A to, co wam pokażemy we wnętrzu, co ten samochód robił jako pierwszy, to jest jeszcze inkszość, jak to mówi. Klękajcie narody. No klękajcie narody. Samochód oczywiście pobił jakieś rekordy prędkości w Bonneville przez 24 godziny, średnia prędkość 101 mil na godzinę i ten rekord był niepobity przez 17 lat. W Stanach Zjednoczonych, pamiętajcie, gdzie V8 mógł kupić każdy piekarz za połowę swojej wypłaty. Za jeden chleb. To też jakby o czymś mówi, tak? Będziemy przechodzić powoli do technikaliów, ponieważ nie wspomnieliśmy jeszcze o technicznym majstersztyku, który jednocześnie stał się przekleństwem tego modelu. Czyli mamy tutaj automatyczną, a w zasadzie preselekcyjną skrzynię biegów, sterowaną elektrycznie i hydraulicznie. Przypominamy cały czas w 1936 roku. Co mogło pójść nie tak? No mogło później tak to, że ten samochód został skonstruowany w ciągu 6 miesięcy i wyobraź sobie, jakby okazało się, że klienci byli kierowcami testowymi jednocześnie za swoje pieniądze. Dobry plan? No, super. Przychodzą się skarżyć i ty masz jakby ten check zrobiony. I feedback właściwy. Super. No więc z tą skrzynią były pewnego rodzaju problemy. Konstrukcja była mało dopracowana. Z czasem okazało się, że wystarczą niewielkie zmiany, żeby samochód był niezawodny i bezobsługowy w zasadzie, ale musicie pamiętać jeszcze o takich kwestiach. Żaden mechanik poza stacjami obsługi nie wiedział, co z tym robić. Klienci nie byli przyzwyczajeni do takich rozwiązań. Była to fantastyczna nowinka i takie state of the art, aczkolwiek sprawiała trudności i w eksploatacji, i w serwisie. No i na dodatek na początku się psuła. Stąd renoma tego samochodu z pierwszego takiego szoku i zachwytu
dość szybko zmieniła Do się w kosza. kierunku nie chcemy tego samochodu, bo jest piękny, ale nie potrafimy nim jeździć, jest drogi w utrzymaniu i nikt nie chce nam go naprawiać. Na szczęście takie niuanse w przypadku klasyków nie mają już żadnego znaczenia. Pan Zdzisław, właściciel, mówi, że z tą skrzynią biegów za jego posiadania kadencji nie dzieje się absolutnie nic. Działa ultra płynnie. Jak działa, to wam za chwilkę pokażemy. No więc mamy kolejną taką nowinkę. A jeszcze jednym takim quirkiem jest jakby sposób odpalania tego samochodu, ponieważ jest tu system StartX, który polega na tym, że dajesz kluczyk w pozycję zapłonu, wciskasz sprzęgło i silnik się uruchamia. Taki start-stop. Tak, a jak się uruchamia, Bartek? Długo pracuje rozrusznik, żeby zaczął pracować silnik? Bardzo długo? Wydaje mi się, że szybciej niż ja mrugam. Tak, to jest jakaś nanosekunda i silnik pracuje. A pracuje nierówno głośno i smrodzi? Ty na pewno bardziej. Tak, silnik pracuje tak aksamitnie, jak był zanurzony w maśle, tak ja myślę. To jest dobre porównanie. W tym upale ja jestem zanurzony w maśle, ale i tak nie jestem taki fajny jak Kort, nie Bartek? Nigdy nie będziesz. Chodźmy do środka, tak? Na przykład, tu jest skrzynia biegów i jest sterowanie. Widzicie tutaj kabelki, jakieś takie kostki i tak dalej? To jest właśnie elektryka, która sterowała tą skrzynią biegów. Czy musimy przypomnieć, że to jest 36 rok? Może warto. Może warto. No i tu mamy ten motor Lycominga V8 4,7 litra pojemności. Czyli znacznie większy motor niż w Tatrze. Moc również znacznie większa, bo 125 koni. Ale że samochód jest większy, że samochód nie jest aż tak bardzo aerodynamiczny, że waży sporo więcej, bo waży 1800 kg, to osiągi i spalanie są inne. Ponieważ ten samochód jest wolniejszy od Tatry, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. 150 km na godzinę. Prędkość podróżna opisywana przez producenta zalecana była 130 km na godzinę, a spalanie było w okolicach 14 litrów na 100 km. Tyle to moje Scorpio pali. Oczywiście. I nie ma V8. No właśnie. Jako że jesteśmy jednymi z tych nielicznych szczęśliwców, którzy mogli sobie pozwolić na porównanie dźwięku Tatry z Kordem odpalanego obok siebie, co byś wybrał? Co ci bardziej odpowiada? Zdecydowanie Kord jest taki true death metal. Okej, w porządku. Ja nie wiem, ponieważ podoba mi się bardzo głośniejsza, taka bardziej mechaniczna praca Tatry. Tam nie słychać, że to jest V8 z zasady. Tutaj słychać, że to jest amerykański silnik i jakby one mają ten swój vibe. Jakby ja jestem rozdarty wewnętrznie, Nie ma łup, bup, 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 to nie ma silnika. ale ja jestem rozdarty. Ale z innego powodu. Weźcie pod uwagę jeszcze taką kwestię. Nawet taki detal jak sposób otwierania maski, że to nie jest na bok, jest nowatorski jak na 36 rok. To jest taki sposób podnoszenia masek silników jak w każdym nowoczesnym samochodzie, tak? No to też była nowinka. Jako jedna z pierwszych w Kordzie. Żeby tradycji stało się zadość, Szkalowanko? Ale nie tego pięknego auta. oczywiście, że nie, tylko naszego ulubionego współczesnego producenta niemieckich luksusowych samochodów Pozwól, klasy że premium. stanę w odpowiednim miejscu, żebyś mógł to jakby Oddać? zaprezentować. Tak. Teraz możesz. Mamy samochód z lat 30., czyli głębokie przedwojnie, Stany Zjednoczone. Silnik zaczyna się tu i zmierza w tym kierunku. Oś jest tu. Ciekawe, w jakim kierunku Tomek zmierza z tym żartem. A ciekawe, gdzie byłby silnik, gdyby ten samochód zrobił Audi? Jak myślisz? Tak jak w NSU? I w DKW? Mhm. Audi ogarnij się. 100 lat później. Czyli wynika z tego, że tak naprawdę ten samochód nie ma silnika umieszczonego z przodu. Ten samochód ma silnik, jak się ładnie mówi, front mid engine, tak? Czyli Jest. przednio centralnie. Trudne, ale ma sens. Ale między innymi z tego powodu ma rozkład mas 55/45. W porównaniu do Tatry 37/63. Jest różnica, prawda? Zdecydowanie. Pan Zdzisław, gdy rozmawialiśmy w temacie wrażeń z prowadzenia tych samochodów dla naszego późniejszego porównania, powiedział, że w tym samochodzie nie ma żadnych obaw, jeśli chodzi o ostre zakręty, o pewność prowadzenia się. On jest też znacząco szerszy od Tatry. Myślę, że to widać. Jest też chyba odrobinkę niższy, więc proporcje się robią od razu inne. Rozstaw osi jest dłuższy, więc prowadzenie na tym mocno zyskuje, jeśli chodzi o zakręty. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi zaś o komfort, to pan Zdzisław powiedział, że zdecydowanie Tatra jest bardziej dopracowanym samochodem i generalnie jeździ się nią trochę lepiej. Musimy wam pokazać jeszcze
logo Korda, bo pewnie nie wiecie, jak wygląda. Tak jak wszyscy inni na świecie ludzie nie wiedzą. Oto ono. Super. I teraz pokażę wam jeszcze, jak w drugim samochodzie za 30 zamykają się drzwi. Tutaj jest takie fajne rozwiązanie, ponieważ w tym miejscu i w tym miejscu są takie dodatkowe prowadzenia, gdzie te drzwi nie trzymają się tylko na zawiasach i na zamku podczas jazdy. Tutaj i tu od spodu. Tu. Tu mamy oczywiście kieszeń i schowki. Tu mamy pomoc do wsiadania. I pokazujemy, jak się zamykają drzwi. Pokażmy, bo zaraz zemdleje od tego słońca. Nie wiem, od czego zacząć, Bartek, bo tu jest tego tyle. Jeżeli w Tatrze Art Deco krzyczało, to tutaj nie wiem, co robi. No tak, więc jakby nawiązanie albo konotacje takiego lotniczego wzornictwa są dość wyraźne, prawda? Pamiętajcie, że pan właściciel posiadał jedną firmę związaną z lotnictwem. Stinsona, dokładnie. I jakby nie wspomnieliśmy o tym, a skoro nawiązałeś, to i ja nawiążę, Bartku. Nawiąż. Przednie reflektory techowane to są reflektory z samolotów Stinsona służące do lądowania. Super, możesz jechać dalej. Lecimy dalej, więc mamy tak, mamy tu oczywiście pełną gamę wszystkich możliwych wskaźników. Mamy amperomierz, mamy ciśnienie oleju, mamy obrotomierz, mamy zegarek. Tutaj są, z tego co kojarzę, jest skala do radia. A dlaczego do radia? Bo to jest pierwszy samochód w historii, który miał seryjnie montowane radio. Tutaj jest głośnik. Radiolampowy oczywiście. Do czego tu zmierzałem? Mamy prędkościomierz, mamy wskaźnik od paliwa, który jednocześnie jest też wskaźnikiem od stanu oleju, czyli jest dwufunkcyjny. No i mamy temperaturę wody, gdyż silnik jest chłodzony czym? Wodą. Cieczem. W przeciwieństwie do Tatry. Mamy tutaj takie jakby trochę... On nie jest wzduchem chladzeny? Nie jest wzduchem chladzeny. No i co mamy? Zobaczcie, mamy znowu tak samo jak w Tatrze, po obydwu stronach ukryte schowki. No i teraz zastanawiacie się może, Gdzie jest skrzynia biegów? i co to jest? Bartek, co to jest? Pozwól, że przyzumuję i może już coś będzie bardziej widać, co to jest. Pozwalam. Moi drodzy, to jest skrzynia preselekcyjna. Jak działa skrzynia preselekcyjna? To jest manetka do skrzyni biegów. Tutaj jest kulisa. 1, 2, 3, 4 wsteczny. No i zapinasz sobie jedynkę i sobie jedziesz. I na przykład jakbyś chciał zmienić na dwójkę, to jedziesz sobie cały czas na jedynce, przesuwasz sobie manetkę na dwójkę, włączasz sprzęgło, czyli rozsprzęglasz, zasprzęglasz i w tym momencie skrzynia przerzuca sama na dwójkę i jedziesz dalej. Preselekcyjna, czyli wybierasz bieg następny podczas jazdy na poprzednim, tak? Pre, czyli przed. No i jakby w 1936 roku to była taka dość... taki trochę space technology, tak się to mówi, Bartek? Tak, tak. I tak właśnie było, proszę Państwa. Siedzi się tutaj zdecydowanie bardziej jak we współczesnym samochodzie w porównaniu do Tatry. Jest niżej, tam wszystko na dole jest zupełnie inaczej wyprofilowane niż w Tatrze. Wygodniej tutaj dla mnie. Widoczność jest dużo gorsza. Mamy małe okienka i boczne są nieduże, przednie są bardzo niewielkie. Ja mam 1,83 m i wzrok na tej wysokości. Głównie widzę maskę. Tutaj mamy naprawdę znaczący zastrzał, który nie poprawia widoczności, ale wydaje mi się, że mógłbym cierpieć w tym samochodzie z tymi brakami. A ty, Bartek? Chodźmy dalej. Gdyby było mało tych wszystkich rzeczy, które Kord robił jako pierwszy. Klakson w pierścieniu, rzecz typowa dla Ameryki na jakimś tam etapie czasu. Kord pierwszy. Mamy tutaj również wycieraczki ze zmienną prędkością, tak? Czyli tak jak w współczesnych samochodach, czyli masz biegi różne. To też jest jako pierwszy samochód w historii, który tego dokonał. A gdy mówiliśmy jeszcze o silniku, to zapomniałem dodać jeszcze jednego niuansu, drobiazgu. Jeśli pamiętacie dobrze, w Tatrze ważył silnik 188 kg, Lycoming waży 257. Czemu to jest istotne? Bo tak powiedziałem. Super. Jest to istotne, ponieważ pokazuje w jakiś sposób, co było ważne dla konstruktorów którego samochodu.
jakie możliwości miała Czechosłowacja wtedy i jak bardzo dopracowany pod wieloma kątami, taka perła inżynieryjna, jest samochód Tatra T87. W żaden sposób nie umniejszamy Cordowi, ponieważ był samochodem na inny rynek i tak czy inaczej był przełomowy pod kątem w porównaniu do konkurentów ze Stanów. Ale do tego wrócimy. Europy, Tomku, Europy. Nie, Cord w Stanach. Do porównania tych samochodów wybierzemy się na pewną wycieczkę. Zobaczymy, jak te samochody wyglądają w trasie. Zobaczymy, jak wyglądają w innym anturażu. I dowiemy się, jak jeżdżą. I dowiemy się, jak jeżdżą. Przynajmniej z opowieści właściciela. Ahoj, przygodo. To jest zajezdnia kultury w Pleszewie, tak? Tomek, czy ty mnie chcesz wygryźć tym telefonem? Czy o to chodzi? Czy ja ci jeszcze jestem potrzebny? Czy ty mnie jeszcze kochasz? Dlaczego idziesz cały czas za mną? Muszę uciekać. Słuchajcie, jesteśmy po pierwszej części wycieczki tymi wspaniałymi samochodami i przyjechaliśmy do równie wspaniałego miejsca, prawda, Tomek? Tak, miasto Pleszew, które na przykład mnie nie kojarzyło się z niczym, a jak przejechałem tylko przez uliczki centrum, to pomyślałem z Bartkiem, że może jednak Moglibyśmy tu założyć filię. tak, ale taką na stałe. Tak. Piękne okolice, zajezdnia kultury. Czyli ośrodek kultury w Pleszewie. No jak widać, kultura wysoka jest dzisiaj. Tak, zdecydowanie. Znaczy byłaby wyższa, gdyby nas tu nie było, ale... Czyli Bartek, co chcesz ode mnie teraz? Chciałbym się dowiedzieć od ciebie, dlaczego ty ciągle uważasz, że te samochody to byli konkurenci? Chociaż nie byli sprzedawani nigdy na żadnym rynku, tak? Dokładnie. Dobrze, no to zacznijmy od założeń, tak? Czyli mamy samochody, które miały pewnymi rozwiązaniami technicznymi doprowadzić do tego, żeby kierowcy i pasażerom było wygodniej, tak? Ustaliliśmy już, że w Cordzie cały układ napędowy został przeniesiony do przodu, po to, żeby tutaj nie było już żadnych zawirowań, tuneli, wałów, strat napędowych, hałasu i tak dalej. No Tatra uzyskała to samo, blokując wszystko z tyłu, więc jakby inny jest środek, ale cel i osiągnięty efekt jest w zasadzie ten sam. Myślę sobie, że cenowo jest to też ciekawy temat do porównania, gdyż z powodu udało się nam jakby zrobić pewną analizę cenowo-gospodarczą przy wsparciu wielu specjalistów, między innymi naszego dobrodzieja Szczepana z Automobilowni, czyli najlepszego polskiego bloga historyczno-motoryzacyjnego. Dziękujemy, Szczepan, bardzo. I mamy teraz tak. Cord w 1936 roku, jego ceny zaczynały się od niecałych $2000. Dokładnie 1995. Tatra T87 w Rzeszy Niemieckiej w 1938 roku kosztowała 8450 ówczesnych marek. I teraz jak to ze sobą zestawić? Tomek, to Tak? jest ten dzień, kiedy pozwalam ci czytać z kartki. Mamy bardzo dużo danych, bardzo gruby konspekt, ale żeby się streszczać. Średni zarobek robotnika miesięczny w Stanach w tamtych czasach to było $108. W związku z tym robotnik w Stanach na podstawowego Corda z tą bazową ceną zarabiał w ciągu 18 miesięcy. Całkiem znośnie. W III Rzeszy robotnik zarabiał 125 marek miesięcznie. W związku z tym ten sam robotnik w tym kraju, znaczy nie w tym kraju, ale w tamtym kraju, na Tatrę zarabiał w ciągu 68 miesięcy. Gorzej. Takie nawiązanie małe a propos kosztów życia, jak do tego porównać to wszystko, to wybraliśmy jakby z mnóstwa różnych kryteriów 2 płyny krytyczne. Paliwo i płyn spożywczy, czyli mleko. Jakby stosunek tych rzeczy do siebie. W Stanach galon mleka kosztował 50 centów, a galon
benzyny kosztował centów 10, czyli 5 razy mniej. W tym samym czasie w Niemczech litr mleka kosztował 24 fenigi, a litr benzyny 40 fenigów, czyli prawie 2 razy więcej. Chyba będzie tu trzeba zrobić dopisek, ile to jest galonów, ile to jest litrów. Okej, ale wiesz, jakby porównanie tej samej, zgadzam się. w tych samych jednostkach paliwo, mleko. Oczywiście powodów jest wiele różnych, można to rozpatrywać i analizować na wiele sposobów, ale tak, Niemcy nie mieli swoich rafinerii, nie mieli swoich złóż, ale co za to mieli? Podatki do paliwa. Między innymi z tego wynikała ta różnica. No i teraz tak, wracając znowu do porównania, o które pytałeś. Obydwóch samochodów wyprodukowano około 3000 sztuk. To nie jest żaden dowód do porównania, ale szczególnie, że okres produkcji był drastycznie różny. Ale przykładowo klientela. Znane osoby, które jeździły Tatrami, które jeździły Kordem. Kto jeździł Kordem? Bartek, strzelaj. Ja? Ja jeździłem Kordem? Nie, ty może kiedyś się przejedziesz, zostaniesz przewieziony. Może przejadę się Fordem. Albo ktoś ciebie przejedzie Kordem. Dobrze. Howard Hughes, Clark Gable, Al Johnson, Johnny Weissmiller. Czyli możemy uznać, że Śmietanka towarzysko-kulturalna lat 30. i 40. w Stanach. No i mamy teraz też śmietankę po stronie niemieckiej. Mamy takie nazwiska miłe jak Erwin Rommel, może kojarzycie. Tego mogliśmy akurat opuścić, ale dobrze. Ale idź mamy dalej. Felixa Wankla, Lepiej. mamy Ernsta Heinkla, inżynier, ale mamy też Johna Steinbecka, mamy Normana Fostera, mamy Elisę Junkową, czyli panią kierowczynię czechosłowacką od Bugatti. Mamy na przykład króla Farouka I Egiptu. No czyli mamy jakby też w jakiś sposób nieprzypadkowe osoby. Czyli w Egipcie było przedstawicielstwo Tatry. Oczywiście, że było. A z tym się chyba wiąże też jedna ciekawa, szybka historia, którą opowiedz szybko. 10 lat po rozpoczęciu produkcji Tatry, dwóch Czechosłowaków, czyli Mirosław Zygmunt i Jiří Hanzelka, wybrali się tą Tatrą i przy wsparciu producenta i fabryki w podróż niemalże dookoła świata, przejeżdżając tym samochodem ponad 60 000 kilometrów po 40 kilku krajach. Między innymi na przykład przez pustynię w Namibii, luksusowym samochodem dla śmietanki towarzyskiej. I nie klęknął. Nie klęknął. Klęknął przed Egiptem, gdy bodajże w Trypolisie mieli wypadek, ponieważ ktoś im uszkodził przewody hamulcowe, ale jakież było zdziwienie, gdy w Egipcie lokalny importer Tatry miał 3 na placu, więc no po prostu wzięli i pojechali dalej. I to jest ta historia, nie rozwijajmy jej. Bo można ją chcecie, rozwijać na kolejne 14 godzin. To jest fascynująca historia tych dwóch podróżników, smutna zarazem i bardzo radosna. Sprawdźcie sami, a może kiedyś wam ją opowiemy. Albo przeczytajcie sobie na automobilowni u Szczepana artykuł Tatrą w świat, który miałem okazję 7 lat temu napisać o tej historii. Ho, ho, ho. Mamy też jakby pewne kwestie wpływu kulturalnego, jakie te samochody wywarły na inne samochody, na inne rzeczy, gdzie zostały wystawione, w jakim muzeum sztuki, jaki miały wpływ w popkulturze, może tak nazwijmy. Na przykład w pierwszej ekranizacji Batmana, bodajże na przełomie lat 50. i 60. pierwszy Batmobil filmowy został skonstruowany na bazie Korda, tylko w wersji bez dachu. Ciekawe dlaczego. Nie wiem, może wygląda jak miły samochód dla radosnych ludzi, jakim był pewnie Batman. Idź dalej. Kreskówka samochody, czyli auta, tak? Czyli The Cars, tak? W trzeciej części doradcą królowej angielskiej grała postać, która była Tatrą T87. W tej kreskówce, którą wszyscy widzieliście z dziećmi, jeśli macie dzieci. Dalej idziemy. Pan Ian Fleming, czyli James Bond, w książce Żyj i pozwól umrzeć, amerykańskiego kolegę Jamesa Bonda, czyli Felixa Leitera, umieścił w Kordzie, ponieważ Fleming był wielbicielem tego samochodu. I teraz jest coś, co te samochody i łączy, i dzieli, ponieważ mamy taką historię, która wydarzyła się 10 lat po Tatrze, jak Tucker Torpedo. I teraz tak, Tucker w Stanach został zbudowany na bazie tych samych koncepcji, co Tatra. Ale 10 lat później. I nie miał swojego silnika, tylko mały silnik lotniczy, który Tucker kupił do tego samochodu. Co łączy te dwa samochody i Tuckera, to to, że Tucker na początku wykorzystywał skrzynię biegów Korda, zanim inżynierowie Tuckera zaprojektowali swoją.
Czyli to jest coś, takie mamy nieoczywiste znowuż powiązanie tych samochodów. A jeszcze mniej oczywiste powiązanie tych samochodów jest takie, że nie tak dawno temu okazało się, że pan Hans Ledwinka miał dalekiego kuzyna, który wyemigrował z Austrii do Stanów Zjednoczonych i który pracował w USA m.in. nad przednionapędowymi samochodami marki Raxton i nad Chryslerem Airflow, czyli pierwszym samochodem amerykańskim, który był projektowany z zasadami poszanowania aerodynamiki. Chrysler Airflow i Tatra 77, czyli poprzednik, to jest bodajże ten sam rok lub w ciągu 12 miesięcy wypuszczone te same samochody. Oczywiście pan Ledwinka w Stanach nie miał związku być może żadnego z Cordem, ale razem z Raxtonem były to pionierskie firmy, jeśli chodzi o napęd przedni w USA. Widocznie od tych Ledwinków mieli jakiś, nie wiem, dobry chleb, inne powietrze. Do wody coś lali. Coś im dawali, że oni gdziekolwiek pojechali, tam robili super rzeczy i w ogóle spektakularne. W 2010 roku New York Times określił Tatrę T87 oldtimerem roku, dla przykładu. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku z kolei uznało Corda 810 za wybitny wkład amerykański w projektowanie samochodów. Można się przerzucać takimi rzeczami. Te samochody zawsze znajdziecie w każdym podsumowaniu, książce, albumie o latach 30., o Art Deco, o Streamlinie. No jak moglibyśmy ich, Bartek, nie porównać? Wrzućmy jeszcze historię o tym, gdzie jedna Tatra stoi i co myślą o niej Japończycy. W bodajże History Garage przy Toyota MegaWeb jest takie, może inaczej, Toyota MegaWeb w Tokio, czyli taki showroom, gdzie jest pokazana cała gama Toyoty. Dyskografia motoryzacji i Toyoty. Tak, dokładnie. Plus prawdopodobnie ich najlepsze przeboje i różne ciekawe rzeczy. Ma takie swoje miejsce, nazywa się History Garage. I tam w tym miejscu jest ich jakby takie własne muzeum, gdzie mają samochody, które oni uznają za auta, które miały duży wpływ na design, na historię, na cokolwiek. Jest trochę samochodów amerykańskich, jest trochę samochodów europejskich i oczywiście jest też T87. Jeszcze ostatni wątek, który chyba też ciekawie pokaże postrzeganie tych samochodów obecnie, ponieważ obydwa są samochodami kolekcjonerskimi, więc jak to samochody kolekcjonerskie czasami zmieniają właścicieli. Doszukaliśmy się takich informacji, że najdrożej sprzedana Tatra T87 do dzisiaj, czyli lato 23, to jest 302 000 dolarów. A Cord 71 500. Czyli tendencja się odwraca. Tendencja się odwraca, co pokazuje między innymi to, że Tatra jako marka z centralno-wschodniej Europy, czyli dla całego świata trochę taki, nie wiem, Syberia już prawie, od kilku dopiero, albo właściwie kilkunastu lat cieszy się popularnością wśród kolekcjonerów i jeszcze jest przed tym pikiem cenowym. Dopiero z czasem, gdy na przykład właśnie taki New York Times o tym zaczął pisać, gdy Jay Leno zaczął o tym mówić, zyskała jakby na świadomości takiej zbiorowej ta marka i ona jest jeszcze stosunkowo świeża dla kolekcjonerów z świata. Nie mówię o kolekcjonerów niemieckich, czy austriackich, czy czeskich, czy słowackich. Cord zaś jest jednym z wielu samochodów amerykańskich, bo musimy to nazwać po imieniu. Nie umniejszamy mu tym w żaden sposób, ale jakby też wycena na wolnym rynku Anno Domini 23 pokazuje wyraźnie, który z samochodów jest teoretycznie wyżej wyceniany. Czy uważasz, że fikołek, który został zrobiony w latach 60. z Cordem, a w zasadzie jego, no można powiedzieć, repliką, mógł zaszkodzić wartości tych samochodów? Nie wiem, bo na Beskidzkim Rajdzie ostatnio pokazywaliśmy wam Corda, który okazał się nie być Cordem, tylko jego repliką z lat 60. i to zbudowaną w skali 8:10, więc on był taki tiny, she's so tiny, malutki. I to było o tyle dobrze zrobione, że ja zorientowałem się dopiero, gdy zobaczyłem dźwignię manualnej skrzyni wewnątrz i pomyślałem sobie, coś jest tu chyba, Bartek, nie tak. Tak. Potem Bartek się bardzo ze mnie śmiał, że się nic nie zna na samochodach, za to się wypowiadam. A potem dopiero się okazało, że w Oklahomie ktoś w drugiej połowie lat 60. uznał, że będzie świetnym pomysłem na biznes ożywić 30-letniego wtedy już nieboszczyka i zbić na nim ogromne kokosy. Jak im poszło, Bartek? Well done. Poszło im świetnie. Dlatego jakby kończąc i podsumowując twoje pytanie, ja uważam, że te samochody są całkowicie porównywalne pod kątem znaczenia historycznego, przełomowości
nie wiem, technicznej, technologicznej, designu, stylu, dla kogo one były projektowane, kto nimi jeździł. To, że nikt tego jak dotąd nie zrobił, czyli porównania tych pięknych maszyn, wynika być może z tego, że nikt ich nie ma poza Jayem Leno i naszym Jayem Leno wielkopolskim. Dobrze, Tomasz. Pół dnia za nami. Było to bardzo miłe pół To dnia. było bardzo miłe pół dnia. To jest- Troszeczkę porównaliśmy, a w zasadzie ty porównałeś. Ja wczoraj, jak już oglądaliśmy te auta, mówiłem, że ja jestem Team Tatra. Tak, pamiętam. Dlatego stoję z tej strony. Okej, ale to nie zmieniło się? No są pewne aspekty, które poruszyłeś, Mhm. szczególnie pod względem tego, że ten samochód, jak wspaniały by nie był, Tak. względem tego sprawia wrażenie, że jest starszy. Technicznie, mimo że te rozwiązania są podobne, Jasne. ale i wizualnie, i tak jak nasz gospodarz mówił, że jednak tu się jeździ troszkę bardziej Pewnie, nowocześnie, zakręty. pewnie, Mhm, tak mhm, współcześnie. mhm. Mimo że po raz kolejny uważam, że ten tył, nie będę jego Nie fanem. słuchajcie go. Przód jest wspaniały, przód jest naprawdę, no, zresztą przy Tatrze oba są wspaniałe, natomiast tego tyłu mi trochę brakuje, że tam nie ma takiej iskry, jak jest No, tutaj. Bo tu jest bardzo duża iskra. Tu jest bardzo duża iskra, natomiast zaczynam Tak? powoli, jestem teraz gdzieś na środku. Czyli it's grown on Czyli, you. Tak, jeszcze mamy taki okres przed nami, gdzie może gdzieś będziemy nimi podróżować chwilę, więc to może być decydujące. Okej. A ty? Czyli ty jeszcze nie wiesz do końca. Ja jeszcze nie wiem. A ty? No ja trochę wiem, ale to opowiem na końcu. Mhm. Ale no bo to jest jak porównywać, nie wiem, jakiś truizm potrzebujemy. Dwie piękne kobiety o różnym charakterze? Aż tak nisko pójdziemy? W truizmy? No. Oczywiście, to znasz poziom. No, w sumie tak. Czyli czy ty na razie stoisz z właściwej strony, czy też jesteś gdzieś po środku? Ja bym chciał być w takiej stronie, że otwieram garaż i one tam są Czyli obydwa. generalnie mówimy o totalnym absurdzie, że nigdy ten problem nas nie spotka na szczęście, żeby musieć wybrać. Jesteśmy smutni z tego powodu, ale nie spotka nas ten problem. ale nie będziesz miał tego problemu, że otwierasz rano garaż i mówisz, kurczę, lewy czy prawy? I nie mogę decydować i nagle jest... I wracasz do domu I nigdzie nie jadę. Dokładnie, to by było fajne, bo my nie lubimy wychodzić do ludzi. Ach, Niemniej jednak rozwiążesz mi to na koniec. rozwiążę ten ci to na problem? koniec. Rozwiążesz mi Rozwiążemy na ten problem. koniec. Który? Dobrze, no to co? Jedziemy dalej. Wróciliśmy po 40 kilometrach. Co na... Ja myślę, że więcej. Myślę, że więcej przejażdżce tymi samochodami wspaniałymi. Jest, pewnie widzicie po nas, jest 40 stopni, chociaż już słońce zachodzi. Ledwo żyjemy, a samochody wręcz przeciwnie. Mogłyby jechać i nic się z nimi nie dzieje, a mają już prawie 100 lat. Tak jest? W zasadzie tak. Prawie tyle co ja. Dokładnie. Więc zamykamy ten film bardzo zadowoleni, ukontentowani. No i trzeba by podziękować paru osobom. No tak, ale zanim podziękujemy, to musimy rozstrzygnąć spór. Rozstrzygnijmy. Sporu nie było, Kto ale wygrał, tak? Który wygrał? według mnie No? uprzedzę cię i wykorzystam twoją odpowiedź, którą mi powiedziałeś, że przygotowałeś. Dawaj. A tak naprawdę to nie. Tak naprawdę już mówiliśmy. Ja na przykład cieszę się, że nie jestem w takiej trudnej sytuacji, że muszę zdecydować, którym chcę jeździć, bo chciałbym pewnie każdym przy innych okolicznościach. Nigdy wcześniej nie miałem tak dużej styczności z tak zabytkową motoryzacją i ona wcale nie jest archaiczna. Ona wcale nie jest do muzeum. Ona nadal może jeździć. Oczywiście są ograniczenia, to nie jest komfort, nie wiem, nowego Opla Astry, ale to jest inne, to jest wyjątkowe i tym nie jeździ się już na 1000 kilometrów, tysiące kilometrów, jak czechosłowaccy podróżnicy, ale nadal jest przyjemnie. Klasa jest nieporównywalna z niczym innym, wykończenie, zapach, tekstury, tego nie ma w obecnych Dźwięk. samochodach. Tak, dźwięk, więc ja nie chcę wybierać, ja chcę jeździć obiema, tymi oto dwoma samochodami. No i może jeszcze kiedyś się zdarzy przy innych okolicznościach. Na dzisiaj było wspaniale. A ja wam powiem, kto wygrał. Ja? Nie, wygrał właściciel. Ponieważ pan Zdzisław swoje marzenia spełnił w ten sposób, swoje środki zrealizował w ten sposób. I fantastyczne jest to, że w Polsce, oczywiście może inaczej, jeszcze kontekst.
Jak domyślacie się zapewne, jeśli ktoś ma 2 takie samochody w swoim garażu, to nie są jedyne 2 samochody w tym garażu, prawda Bartek? Nie. Więc takich pereł jest tutaj dużo więcej. Każda o wyjątkowej historii, bardzo wyjątkowej. Wręcz rzeczy na tyle unikatowe, że na przykład one and only i nie ma drugiego, tak? Na to wychodzi. No i wracając, wygrał właściciel, bo tak wybrał i to jest wspaniałe, że w naszym kraju jest to możliwe, że ktoś miał taką pasję i tak to poprowadził, że możemy te samochody tu tu mieć, stoją. że one tu stoją. Mało tego. Dlaczego właściciel wygrał? Ponieważ pan Zdzisław jeździ tymi samochodami. Wszystkie samochody, które są w kolekcji, robią kilometry. Cieszą właściciela. Cieszą oczy ludzi, którzy te samochody mogą oglądać na drodze, na zlocie, na pokazie, na motor show, takim i takim. Prosimy, nie dotykajcie ich, nie wchodźcie Nigdy. bez pozwolenia nigdy do żadnego auta, jeżeli ktoś wam tego jasno nie powie, ale możecie je zobaczyć, to jest najlepsze, że jak się postaracie, to zobaczycie je na żywo, tak jak my dzisiaj. Dlatego my z tej strony jeszcze raz panu Zdzisławowi dziękujemy za taką możliwość, bo to są rzeczy niepowtarzalne, tego się nie da zrobić w inny sposób. Podziękowania mamy jeszcze raz dla Szczepana z Automobilowni, który cały szereg analizy gospodarczej, którą pewnie w jakiejś skróconej formie wam tu przedstawiliśmy. Może go tu dzisiaj nie ma, ale tak naprawdę jest w dużej części tego konspektu, który I jest z nami w przygotowaliśmy. serduszku. Zawsze. I kolejne podziękowania dla mojego serdecznego przyjaciela z Czech, Józefa z Tatra Heritage, który od wielu już lat jakby sączy swoją wiedzę o Tatrach, a ja ją łaknę jak gąbka. Napędza twoje uzależnienie. Dokładnie tak, także thank you Józef, one more time. Kończymy w takim zachwycie wielkopolską, ludźmi, których tu spotkaliśmy, atmosferą, której doświadczyliśmy, bo to, wiecie, kręcimy dzisiaj film o samochodach, ale to nie chodzi tylko o samochody. Ludzie stworzyli klimat dla tych samochodów. I Dobry czego tu klimat. dzisiaj doświadczyliśmy wczoraj i jeszcze przedwczoraj u Adama z giełdy z klasyków, serdecznie cię pozdrawiamy raz jeszcze. No jakby weekend marzeń, Bartku. Kolejny w tym roku. Kolejny w tym Pomyślałbyś? roku. No. Także na dzisiaj to wszystko. Jeżeli chcecie nam podziękować za tą ciężką pracę, O, nie mówimy tego, ale wszystkie mądre poradniki mówią. Zasubskrybujcie, będzie nam miło, to nam po prostu pomaga. zrobić następne filmy o Tylko tyle. czymś świetnym. I możecie pisać, czy wam się podobało, czy mamy to robić. Ten film znowu pewnie ma godzinę bądź półtorej, ale chyba nie umiemy innych, bo to nie jest... My jesteśmy za starzy na krótkie formy, które są teraz popularne, więc jeżeli lubicie takie formy, to po prostu dajcie nam znać, że lubicie takie formy, Że okej, a jak nie, to po prostu będziemy tylko pisać w posty na Facebooku. nie, będziemy filmy kręcić.